W tym odcinku będzie tak zwany lifehack. Jak coś Wam się stanie z pompą i nie macie tej dziury w podłodze, żeby się do niej dostać, to musicie ściągnąć bak na dół. Będziemy spuszczać paliwo z baku i to się robi bardzo prosto. Podobno. W sensie brzmi bardzo łatwo. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Odkręca się tutaj w nadkolu, w defie, jest filtr paliwa. Jak zdejmiemy przewód paliwowy, którym jest doprowadzane paliwo do filtra i odpalimy zapłon, uruchamiając pompę, to paliwo zostanie wyciągnięte przez pompę do kanistra. Jeśli macie kanister. Przemyjemy je benzyną ekstrakcyjną. Au. Nigdy nie wylewajcie do zlewu żadnych chemikaliów. W każdym mieście musi być punkt, który obowiązkowo musi od Was przyjąć za darmo. Więc wszystko, co macie złego dla środowiska, to tam można zawieźć, zostanie zutylizowane. Czyli tak, tu mamy pompę paliwa, przewody, a tu mamy filtr. Do niego zawsze się możemy dostać. Pierwsze nie wiem, który odkręcić. Zapłon. Ten. Wydaje, że to jest kwestia ściśnięcia dwóch końcówek. Jak to wcisnąć? Czym? To jest banalnie proste. Trzeba wcisnąć dwie czarne. Jakbyście mieli w podróży jakiś wężyk, to dobrze by było go założyć przy spuszczaniu paliwa, żeby on wracało to z powrotem tutaj, bo faktycznie trochę nam to chlapie. Nie wiem, jaki jest poziom paliwa, będę słyszał, że pompuje powietrze. Oczywiście mogłem sprawdzić w Google, który przewód odpiąć, ale klasycznie tego nie zrobiłem. Na szczęście nie popełniłem jakiegoś błędu. No wyobrażam sobie, że jakbyście mieli pełny bak, może być to upierdliwe. Może dlatego trzeba wozić kanistery sobie. Zbliżamy się do pełna. Końca nie widać. Tam na dole w zbiorniku zawsze jest syf. Wszystkie jakieś nieczystości z paliwa osiadają na dno. Dlatego nie powinno się jeździć na rezerwie. Niesamowite, jak to się łatwo zdejmuje i zakłada. To trzeba wcisnąć ten przewód bliżej karoserii. Po drugie to ściągamy i miejcie jakiś wężyk, żeby założyć, wtedy więcej paliwa zdobędziecie, nie wycieknie Wam do miski. To chyba koniec odcinka.